No gdzieś tam się musiałem pomylić, trzeba skrócić jedną poprzeczkę i muszę wszystko rozkręcić i zrobić to jeszcze raz. Tak mijają nam dni, prawda? Widać progres. No dalej. That was embarrassing. Weź to. Generalnie w większość dni wracamy do dziadków i się czujemy tak, że nic nie zrobiliśmy, bo wiele dni zajmuje nam, żeby faktycznie widzieć jakieś efekty. W tym momencie zostało nam równe 2 tygodnie do wyjazdu do Hiszpanii. Chyba jeszcze tego tutaj nie mówiłam, ale jedziemy do Barcelony, bo Florek będzie mieć kurs robienia butów ze skóry. 2 tygodnie to mało, tym bardziej, że stan naszego auta to dopiero ściany bez mebli. Dlatego następne 2 tygodnie to będzie totalny speedrun wszystkiego. Zebrałam brzoskwinie tutaj na działce. Przepięknie pachną. Naprawdę. Chcesz kogoś pozdrowić? Twoją mamę. Dobrze. Gabuszkę, gabulca, gańbulca. Udało nam się w końcu złożyć skrzynię i mechanizm łóżka, co oznaczało, że mogłam wreszcie zająć się pufami. Moja babcia miała akurat stary materac na wydanie, a że staramy się używać materiału z drugiej ręki, to idealnie się złożyło. Najpierw odmierzyłam i wycięłam 4 prostokątne materace. Niestety niektóre części pianki były mocno wyleżane, dlatego miejscami je dosztukowałam i zdecydowałam, że uszyję pokrowce lekko za ciasne, żeby grubość się w miarę wyrównała. Zależało mi, żeby kupić specjalny materiał obiciowy z dobrym wskaźnikiem ścieralności i cieszę się, że w hurtowni mieli dostępny nawet taki ładny, butelkowy, zielony kolor. Nie mieliśmy jednak kasy na zamki, dlatego musiałam mocno później kombinować. Pierwszy pokrowiec uszyłam wzorując się na klasycznych siedzeniach, ale zajęło mi to za dużo czasu, dlatego następne 3 zrobiłam podobnie jak robi się zwykłe poduszki. Materiał na szczęście prawie w ogóle się nie pruł, więc zabezpieczyłam go tylko zigzagiem. Jednak najbardziej czasochłonną częścią okazało się zakładanie materiału, tym bardziej, że musiałam robić sporo poprawek ze względu na nierówną gąbkę. Na samym końcu ściegiem drabinowym zabezpieczyłam otwartą, krótką krawędź, zakładając ją tak, jak się pakuje prezent dosłownie. Choć próbowałam różnych innych sposobów, ale ten jeden wyglądał najbardziej elegancko. Florek w tym samym czasie konstruował specjalny, rozkładany stół. Mamy takie zawiasy fajne, składane. Zamocujemy je w ten sposób.
No więc mam za mało podkładek, także szybciej będzie mi zrobić skórzane. Tu musi być zaokrąglone, bo się nie otwiera. Muszę odkręcić. Działa. Idę to zamontować. Super. Jest całkiem stabilny i no już w użytku. Jaba! O nie! Koniec roboty. Dobra, pomysł jest taki. Przykręcamy go. Jo! Zrobiliśmy łóżeczko. I teraz tak. Można sobie rozstawić stoliczek w ten to sposób. Jakie poduszki wygodne. Jeszcze tu jest kolejny zapięcie. Pyk. Wow. Jestem zmęczony. Dokąd idziemy? Do Elbląga. Będziemy robić elektrykę i mam nadzieję, że to pójdzie sprawnie. Tutaj są wszystkie kabelki. Wiedział. Nigdy to nie szło nic sprawnie tutaj, ale dobra. A tutaj mamy kołdrę świeżo wypraną. Polecamy bardzo, poznański Magiel. Dziękujemy za pomoc. Więc 13,8 litrów zatankowaliśmy. Przejechaliśmy 150 km. Czyli na tej trasie zrobiliśmy jakieś 9,2 litra na 100 km. Not bad! Zakładaliśmy 10 i więcej. A to dobrze. Można teraz zakładać 10 i być pozytywnie zaskoczonym. Aha, jechaliśmy 90 na godzinę średnio. To teraz sobie pojedziemy szybciej i na miejscu znowu zatankujemy i znowu policzymy. Pojedziemy z takie 120, czy tam jak Bozia przykazała. Na dachu mamy całkiem sprytnie zamontowany taki pseudo-bagażnik z jakichś takich kątowników stalowych. On trochę rdzewieje, ale już tam to jest kwestia wizualna, olejemy. Ale generalnie na środku, tak jak dach się wygina, to jakby on musiał pewnie skakać i uderzać. Nasi poprzednicy uznali, że najlepszym materiałem na uszczelnienie tego będzie dosłownie straj taśma. Wyszło to tak, że ona zebrała brud i podczas jazdy przetarła całą farbę na dachu do prawdopodobnie Nic nie surowego. słychać. No to mi przychodzi pakować się już z Elbląga, ale słuchajcie, patrzcie z czym wyjeżdżam. Tutaj u Michała w Elblągu poznałem tutaj o takich youtuberów. Kanał Figle Studio i słuchajcie, to jest od imion, czyli Florian I Gabi. i Gabi. Ale widzicie, ciągnie swój do swojego, bo ja całe swoje dzieciństwo spędziłem jako harcerz i dowiedziałem się, że oni też. Gdzie jedziecie? Do Barcelony. Elviva Espania czy Elviva Barcelona? Jak to tam jest? Barcelona. Barcelona. Jako kibic Realu Madryt, mimo wszystko życzę im powodzenia. Słyszałem, że buty chcesz robić. Jedziesz, Buty. uczysz się? Tak, będę się uczył w przepięknym miejscu w centrum Barcelony.
na starówce. Figle Studio, zapamiętajcie, bo za niedługo mogą być super. Będę miał pasek zamówiony i portfel zamówiony z Figle Studio. Dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia, a Wy zaglądnijcie do nich i na YouTube'a, i na Instagrama, i na TikToka. TikTok, tak? Tak. I na to drugie to cholerstwo, także możecie ich tam znaleźć. Trzymajcie się, cześć.